Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy na torze Poznań i nie będę robiła rzeczy na torze, ponieważ nie umiem. Natomiast zrobię inną rzecz, o której wielokrotnie mówiłam w moich testach samochodów i co do której wielokrotnie mieliście wątpliwości, czy wiem, jak to robić. Mianowicie, jak poprawnie siedzieć za kierownicą. Ja jestem niska, mam 1,60 m wzrostu, tak, to jest bardzo mało, ale mimo wszystko jakoś zdobyłam prawo jazdy, więc muszę wiedzieć, jak to robić. Jest ze mną specjalista, który wyjaśni mi, instruktor AMG Driving Academy, który wyjaśni mi, co robię nie tak, ewentualnie co robię dobrze. Sprawdźmy. Okej. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Na wstępie to chciałem powiedzieć, że nie zgodzę się z tym, że nie możesz jeździć, bo każdy jest w stanie się nauczyć jeździć samochodem. Oczywiście ta pozycja za kierownicą to jest kluczowy element do tego, żebyśmy mogli po pierwsze bezpiecznie, po drugie wygodnie, po trzecie komfortowo przemieszczać się po drogach, ale też, żeby móc panować precyzyjnie nad samochodem, szczególnie w sytuacjach torowych, poślizgowych, sytuacjach niebezpiecznych. Na szczęście jest jedna pozycja, właściwa pozycja za kierownicą, która koncentruje te trzy elementy, czyli bezpieczeństwo czynne, takie, które pozwala panować nad samochodem, bezpieczeństwo bierne, czyli takie, przy którym podczas wypadku będziemy mieli najmniej problemów i oczywiście będzie wygodnie. Okej. Spróbujmy w takim razie ustawić pozycję za kierownicą właściwie. Od czego zaczynamy? Ja bym się przysunęła. Dobrze. Powinniśmy w zasadzie zacząć od wysokości siedziska Czyli w najpierw... stosunku do dachu, ale pominijmy ten element. Jesteśmy na torze wyścigowym, więc staramy się, żeby siedziała nisko. jak najniżej. Nie może Ci oczywiście zasłaniać widoczności deska rozdzielcza, więc Ty bierz pod uwagę ten właśnie parametr. Dobrze, no to ja się tutaj przysuwam. Najpierw wysokość. Dobra. Dobra. Jeżeli Dobrze. masz już mniej więcej wysokość... Nie, teraz już jest teraz już widzę dobrze, to znaczy minimalnie ściągnęłabym Za chwilkę dojdziemy do kierownicy. Czyli dobrze. Pierwszą rzeczą, jaką sprawdzasz, to w jakiej odległości jest Twoje tułowie od pedału hamulca. Czyli wciskasz bardzo mocno pedał hamulca i przy bardzo mocno wciśniętym pedale hamulca nie możesz dopuścić do zablokowania kolana. Czyli jeszcze. Jeszcze. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli masz pedał hamulca, kolano ugięte, Obawiam się, że to jest tyle. jest ok. I to jest bardzo dobre. To już jest ok. Jak chwycisz palcami pedał hamulca, to wtedy jest ok. Palcami, Dlaczego tak trzeba zrobić, żeby kolano było przy mocnym hamowaniu ugięte? Z dwóch powodów. Po pierwsze, wtedy masz siłę na hamulcu dużo większą. Jasne. A po drugie, przy ewentualnym wypadku nie pojawia się kompresyjne złamanie kolana. I to jest pierwsza baza. Drugą kwestią jest właśnie to, co zauważyłaś, co chciałaś od razu sobie skorygować, czyli odległość kierownicy od tułowia. Tak. I tą odległość określamy na podstawie kąta ugięcia przedramienia i ramienia. Ono powinno być w zakresie 90-100 stopni, czyli jak złapiesz kierownicę za 15/3, troszkę niżej, kciuki wewnątrz, to ten kąt powinien tworzyć mniej więcej 90 do 110 stopni. Więc sobie przereguluj kierownicę odległością. Myślę, że trzeba... Tu jest mała dźwignia. No to I chyba sprawdź. tak. Powinno być ok. Za chwilę sobie sprawdzimy to, jak będzie pracował silnik. Dobra. Jeśli chodzi o wysokość kierownicy, to środek kierownicy powinien być na wysokości serca. Chodzi przede wszystkim o swobodny przepływ krwi. Przy dużych trasach, żeby te ręce nam nie spływały na dół. Troszeczkę inaczej się to ustawia przy samochodach sportowych, idzie kierownica minimalnie wyżej. Ale przy standardowej jeździe... przy jeździe torowej, jak sądzę. Ale przy standardowej jeździe planujemy, żeby była Zakładam, że będę tym jeździła po prostu po mieście, po jakiejś autostradzie. Czyli czy teraz już jest dobrze? Teraz już jest dobrze. Ale? Moglibyśmy sprawdzić jeszcze inną techniką nadgarstkową, ale zróbmy to inaczej. Odpal proszę silnik. I teraz wykonaj w miarę głęboki skręt w prawo, w lewo, bez odrywania kierownicy, bez odrywania rąk. Bez odrywania rąk. Dlaczego to tak? No, złap kierownicę mocno. Nie, bez odrywania. Złap mocno kierownicę, wykonaj trochę skrętu tylko, proszę. Dotąd i w drugą. I bardzo szybko to samo. Chodzi o to, żeby Ci tu ręce przy tych głębokich skrętach, takich powiedzmy ratujących, przy ominięciu jakiejś przeszkody nie przeszkadzały. Spróbuj jeszcze raz, prawo, lewo, dynamicznie. Powinno być w miarę dobrze. Jest chyba Bardzo istotnym elementem przy takim teście, gdy wykonujesz skręt, powinnaś czuć, że łopatka mocno się zapiera o oparcie. Dlaczego jest to tak istotne? Bo siła.
zróbmy taki manewr. Ja Cię Okej. odsunę delikatnie teraz od fotela, albo Dobra. nawet położę. O, I teraz jak wykonujesz ten skręt, no wykonaj, w tym O, momencie no odklejona właśnie. jesteś od oparcia, czyli siła odśrodkowa Cię będzie wysysała okej. z fotela. Nie I będziesz stabilna. cała ręka tutaj. Dokładnie. Więc to jest bardzo dobry element sprawdzenia, czy Okej. przy takich dynamicznych, głębokich skrętach plecy, łopatki cały czas są przyklejone do oparcia. Okej, Tak czyli powinno być. trzeba siedzieć. Możesz mieć wrażenie, że jest Ci trochę ciasno, ale kluczowym elementem jest W żadnym samochodzie mi nie jest ciasno. Umówmy się, z moim wzrostem. ten samochód Cię idealnie otula, więc myślę, że wszystko jest ułożone właściwie. W zasadzie pozycję Okej. za kierownicą mamy dobrze ustawioną. Zapnijmy może pasy. Nie zajmujemy się zagłówkiem, ponieważ tu zagłówek jest zintegrowany, ale jeśli Tak. byś go mieli, to pamiętaj, że zagłówek powinien się kończyć dokładnie na wysokości głowy. Okej. Nie niżej, na pewno nie niżej. Na pewno nie niżej, nie no, absolutnie nie niżej. I teraz widzisz, zapięłaś pas, dla mnie masz pas niezapięty. Bo? Dlatego, że zrobiłaś klik, ale ta część biodrowa jest bardzo luźna. A, Musisz okej. spowodować, tak? Dociągnąć pasem barkowym, żeby biodrowa część przylegała dobrze do bioder. Dobrze. Najlepiej sweterek wyciągnąć na wierzch. Dobra. To jeszcze teraz bluzę tutaj, dobra. Jesteś idealnie spięta. Okej. Nawet Tak. gdy masz system pre-safe, tak jak w tym samochodzie, który dociąga nam pas biodrowy, barkowy, Jasne. to pomagamy temu pasowi biodrowemu, żeby lepiej przylegał. Teraz jesteś w zasadzie gotowa do jazdy. Jest Dobrze. jednak jeden kluczowy element, który sprawia, że Twoja pozycja za kierownicą będzie przy bardzo dynamicznej jeździe, czy dynamicznych manewrach stabilna. To jest lewa noga. Dlatego, że nasze ciało musi mieć przynajmniej 3 punkty podparcia. Pierwszym punktem podparcia to pośladki, drugim punktem podparcia to plecy. I jeśli lewa noga nie jest oparta na tym martwym pedale, to trzecim punktem podparcia na 90% staną się ręce. To niedobrze, no bo rękoma muszę coś robić z kierownicą. Dokładnie, musisz wykonywać manewry jakieś ratujące, wykonywać skręty, opanowywać poślizg. Stąd tak istotne, żeby ta noga spoczywała tutaj, bo w Okej. sytuacji niebezpiecznej Mogę intuicyjnie się zaprzesz się Zaprzeć, okej. i jak zauważyłaś, stabilizujesz plecy, Tak. a więc możesz swobodnie kręcić rękami. Tak. I to jest niezwykle istotna rzecz. W zasadzie jesteśmy gotowi. Pamiętaj proszę, że w samochodach teraz nowoczesnych, dokładnie tak jak teraz trzymasz ręce na kierownicy, za 15 trzecia, nie jak kiedyś mówiono za 10 druga. Tak, bo kiedyś w ten sposób. Dlaczego tak? A nie za 10 druga? Przede wszystkim chodzi o zakres skrętu. Jak złapiesz sobie wyżej ręce na kierownicy, to ten manewr, widzisz, skrętny, będzie to dużo płytszy. Już mnie boli nadgarstek. Właśnie, a spróbuj złapać za 15 trzecia. To jest Okej. dużo głębiej. Teoretycznie niewiele, a w praktyce, gdy jedziesz 70-80 na godzinę, jesteś w stanie precyzyjniej różnicę. ominąć przeszkodę. Druga kwestia dotyczy oczywiście ergonomii. Mamy tutaj manetki, No tak. więc łatwiej jest zmieniać manetkami, operować kierunkowskazami, wycieraczkami i tak dalej. Tak więc Pewnie. teraz jesteś doskonale przygotowana i myślę, że Okej. I nie siedzę za blisko. my mówimy, instruktorzy, że lepiej być dużo za blisko niż minimalnie za daleko. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję i słyszeliście to? Słyszeliście? Wcale nie było źle przez te wszystkie lata. Prawidłowo. Dziękuję Okej. serdecznie. Bardzo mi Ci było miło. dziękuję.